Cześć! Krótki filmik z mojej wymiany w mojej Hondzie. Muszę wymienić olej w tylnym moście i do tego będzie mi potrzebny 1,5 metra węża z lejkiem, olej DPS F i klucz na kwadrat. Ponieważ ja nie miałem kwadrat, zeszlifowałem zwykły do 10, tam jest otwór, wielokąt 10. Wchodzę pod Hondę, no i jakaś ucięta bańka. Jeżeli byście chcieli wymieniać jakoś we własnym zakresie, to już mówię, jak to trzeba zrobić. Oto most, korki, wlewowy, spustowy. Korki są na klucz kwadrat 10, pierścień na korku 20, FI 20 z otworem. Taki pierścionek trzeba wymienić. I teraz, ponieważ ja nie miałem klucza, kwadrat 10, zeszlifowałem imbusa na 10. I tak, najpierw odkręcamy górny i już idzie. O, wcześniej oczywiście się upewniłem, czy mi wyjdą te koreczki, dobrze się odkręcam, ale w miarę poszło sprawnie. I teraz odkręcam górny, później dolny do wylewki. Podstawiam naczynko, odkręcam koreczek dolny, zasłaniam sobie ręką. Ja to robię w garażu, także dojście jest tu słabe, ale śmiało to, Honda jest wysoka, śmiało to można zrobić w takich warunkach, nawet na parkingu. Oczywiście trzeba rozgrzać. O, jaki czarny. Trzeba rozgrzać dyfer. Kilka kółek w prawo, w lewo. Zlatuje, niech to sobie zleci. Proszę bardzo, teraz widać, ile oleju zleciało. Musiałem tu zmienić naczynko, bo się okazuje, że z tamtego leciało. Teraz tak, zostawiam to na noc. Niech sobie tam kapie. Ponieważ i tak nie mam podkładek, bo nie wiedziałem dokładnie, jakie są podkładki pod korki. O, 20. Dzisiaj już jest za późno. Ja to zostawię na noc. Sobie tu ładnie będzie kapało. Tam jeszcze troszeczkę. Niech tam sobie kapie ile chce. Wszystko zleci. Jutro raniutko kupuję 20. Kupując olej też nie wiedziałem, jakie tu są. Nie chciałem ryzykować. Nie wiedzieli w sklepie, jakie mi dobrać, i teraz już wiem, że to są 20. Wewnętrzna średnica. I rano kupię, wkręcę korki. Postępując odwrotnie, już jest przygotowany wąż na górny. Jeszcze trytką złapię tu do przegubu, żeby mi się nie, w razie nalewania, żeby się nie wyczepił. A do nalewania lejek najlepiej sobie przymocować, żeby też nie trytką, do klapki od paliwa i tu wlewam. Leci mi także metr 10 węża jakiegoś takiego, żeby w lejek można było go w miarę dobrze i żeby nie był za gruby, żeby w korek tam wyszedł. To jest bodajże też 12 wąż. Taki w sklepie ogrodniczym znalazłem, w markecie na ogrodniczym, i tym prostym sposobem będzie wymienione. No, jutro zademonstruję zakręcanie i ok. Tak więc korek dolny wkręcony, wężyk wprowadzony do górnego otworu.
I teraz będę wlewał. Złapałem jeszcze trytką u góry, żeby mi się wąż nie zsunął. Lejek. Nie wiedziałem nawet, że butla ma taki ładny lejek, także można nawet nie używając tego węża tym lejkiem, ale ciężko jest podejść, może z kanału by było wygodniej. Tak więc leję. Ładny czerwony olej. Sprawdzę, jak to leci. I tak jak widać, korki zakręcone. A jeszcze jedno. Ponieważ szukałem w kilku sklepach motoryzacyjnych i nie tylko, no niestety na dzień dzisiejszy nie znalazłem tych podkładek pod kapsle. Zastosowałem te stare, ścierając oczywiście je na papierze drobnosiarnistym ponad 2000, 2400 na gładkiej powierzchni. Dotarłem z jednej i z drugiej strony. One są dość grube, można to zrobić, także zniwelować tą starą. No zobaczę, czy będzie się tu coś działo. Jeżeli się będzie działo, będzie się sączyło, pociło, należałoby będzie zamówić, poszukać gdzieś w internecie, zamówić nowe podkładki. Ale zobaczymy, czy się będzie coś działo, czy nie. I teraz tak, pokażę wam stary olej. Oto stary olej. Czarny, nie czerwony jak tamten. Tamten był czerwony. Natomiast stary jest, nie wiem ile było na tym przejechane, jak kupiłem. Dlatego postanowiłem wszystko wymienić. Zaskoczyła mnie butelka, że jest tak sprytnie zrobiona do lania. Ma taki lejek, którego można wyciągnąć. To się wszystko chowa. Fajna rzecz. Kosztowało mi, tak jak mówiłem, tylko ten olej 55 zł. Wymiana. No i trochę wysiłku. Także zachęcam, na pewno mechanik za taką wymianę między 50 a 70 zł kosztów. Moja Honda to rok 2003. Na dzień dzisiejszy przejechane mam 219 000 przy wymianie oleju w dywsze, także zobaczymy, jak to będzie dalej. Objawy miałem takie, że czasami dochodziły takie dziwne jakby stuki, zgrzyty. Doczytałem się na forach, że właśnie objawem tego może być stary olej. No i oczywiście, tak jak widzieliście na filmie wcześniejszych, jak demonstrowałem wymianę, jest zupełnie prawie że czarny, z czerwonego się zrobił czarny, ciemno-rudy. No zobaczymy, pojeżdżę trochę, zobaczę, czy to przyniosło skutek zamierzony, czy nie. Ta wymiana, czy to jest inny jakiś objaw, to, że dochodzą jakieś tam stuki. No nie były to jakieś takie stuki mocne, które by powodowały inną przyczynę, na przykład coś w moście, ale no czułem wyraźnie, że coś tam jest nie tak, jak powinno być. Także zobaczę dalej.
No i takim sposobem, jak umiałem, tak to zrobiłem. Może to komuś pomoże, może nie, może jest inny sposób, ale nie myślę. Tak też mechanicy robią, tylko że to na podnośniku się dzieje i no jest łatwiejszy dostęp. Ja to robiłem jakby z podłogi garażu, na leżąco. Także piszcie może jakieś uwagi, może coś o swoich samochodach, o swojej Hondzie CR-V, jeżeli macie, to zachęcam do tego, do podzielenia się jakimiś wnioskami. Także no, wszystkiego najlepszego, do usłyszenia, do zobaczenia, cześć.